kiedy czuli, że kleszcze zamykają się nad III Rzeszą. Jakże oni dawni, butni, wysportowani, którzy jednym ciosem chwalili się, że biją więźnia i łamią mu nos, łamią szczękę, czy wybijają oko, nagle wszyscy ci zaczęli się kurczyć, robić się tacy maluteńcy, tacy słabiutcy, nagle zaczęli udawać zwykłych więźniów. Witam Was serdecznie na kanale History Story. Dzisiaj opowieść pana Wacława Poterańskiego, numer obozowy 23255. Opowieść z kwietnia i początku maja 1945 roku, kiedy III Rzesza sypała się w pył. Czuć było wolność. Promienie słońca wręcz krzyczały i mówiły, że nadchodzi koniec Hitlera i niemieckiej III Rzeszy. Ale trzeba było być bardzo czujnym, dlatego że nawet w ostatnich minutach ci, którzy byli konwojentami, ci, którzy pilnowali nas w obozach, a potem w marszach do innych obozów, fabryk, mniejszych innych jeszcze lagrów, cały czas pałali furią zabijania. I nawet można było stracić życie w momencie, kiedy III Rzesza podpisała kapitulację. Pan Wacław był bardzo czujny i to jest jego świadectwo z kwietnia i maja 1945 roku. Pan Wacław wspomina, że pracowano w fabryce zbrojeniowej. Podzespoły do jakichś silników, do gąsienic, do wozów pancernych. Generalnie nieznane było przeznaczenie niektórych części. Sabotaż był niemożliwy. Stał majster i obermajster niemiecki. Byli też esesmani. Od razu kula w łeb albo kluczem francuskim rozbita czaszka na pół. Kwiecień 1945 rok. Jak miło było patrzeć, wspomina pan Wacław, na tych wszystkich siepaczy, zawodowych sadystów, morderców i zbirów, kiedy czuli już amerykańskie czołgi. Kiedy czuli, że kleszcze zamykają się nad III Rzeszą. Jakże oni dawni, butni, wysportowani, którzy jednym ciosem chwalili się, że biją więźnia i łamią mu nos, łamią szczękę, czy wybijają oko, nagle wszyscy ci zaczęli się kurczyć, robić się tacy maluteńcy, tacy słabiutcy, nagle zaczęli udawać zwykłych więźniów. Nasz obermajster, który zawsze chodził dumny w mundurze SA, nagle przychodzi do pracy w cywilnym ubraniu. Lagerkapo nosi malutką opaskę, a kiedyś potężną, i kij w ręce. To kija już nie ma. W każdym razie bomby bombardują fabrykę. Cieszymy się, że bombardują. Ale kiedy jest nalot, nasza obsługa, ci, którzy nas pilnują, uciekają do schronu. Puszczają kratę w drzwiach i zamykają na kłódkę. I nas zostawiają w fabryce. Bomby lecą i zabijają przede wszystkim więźniów. Ale skąd o tym mogą wiedzieć alianci? Chyba tego nie wiedzą. Muszą bombardować i ofiara taka musi być, wspomina pan Wacław. W każdym razie 10 kwietnia 1945 roku na zmianie, której ja nie byłem, przyszły bomby. Kilkudziesięciu naszych więźniów zginęło pod stosami gruzów, popalonych, zmasakrowanych. Zastanawialiśmy się, czy 11 poprowadzą nas do fabryki. SS-mani stwierdzili, że trzeba pracować. Przyprowadzili nas na teren fabryki, który był cały zniszczony. Wszędzie leżał gruz, deski, belki, wszystko popalone. W rogu stali niemieccy majstrowie i inżynierowie i coś ze sobą szeptali. Tak jak powiedziałem, nasz obermajster już nie był w SA mundurze, tylko w ubraniu cywilnym. Podszedł do naszego nadzorcy
sierżanta SS i powiedział: ty durniu, ty bęcwale, po co ich przyprowadziłeś? Nie widzisz, co się dzieje? Wszystko zniszczone. Zabieraj ich do obozu. SS-man zdurniał. Jak zabrać? Przecież zawsze przyprowadzał. Musieliśmy wrócić. Wymyślił nam jakąś pracę przy barakach. Na drugi dzień gwizdek. Ewakuacja obozu. Prawdopodobnie Amerykanie są 40 kilometrów od nas. Pada rozkaz, aby maszerować do Flossenburga. Nasz kucharz obozowy, taki gość, Rosjanin, nielegalnie ugotował po cichu trochę więcej kartofli i każdemu, którym się przyjaźnił, dał po kilka sztuk. Niemcy powiedzieli, że dają jeden chleb kilogramowy i musi starczyć nam do Flossenburga. Będziemy tam za kilka dni. Ludzie byli wygłodniali. Chleb zjedli od razu. Tylko nieliczni, mając silną wolę i charakter. Jaki trzeba być charakter, jak człowiek głodny. Żołądek przyrasta do kręgosłupa i niesiesz sobie kilogram chleba i musisz sobie go racjonować. Przecież to jest jakiś obłęd. Ludzie zjadali masowo. Za 2 dni wszyscy byli potwornie głodni. Spaliśmy pod gołym niebem, przykrywając się jednym kocem, a na jednym śpiąc, przytulając się do ciebie. No i SS-mani zabijali każdego, kto tylko nie dotrzymywał tempa marszu albo nie potrafił wstać z ziemi. Marsze były okrutne. Pamiętam, wstajemy. Patrzę, Józek, mój sąsiad z pryczy z obozu. Mówię do niego: Józio, musisz wstać. Chodź, pomogę ci. Choć sam ledwo dyszę. Józio mówi do mnie: Wacek, ja już nie pójdę nigdzie. Jest mi wszystko obojętne. Ja po prostu dziś się kończę. Mam dość. Józio, wstawaj. I nagle wyrósł przede mną drab SS-mański. Najgorszy skór, ten, który zabijał najwięcej. Spojrzał tylko na mnie i na Józia. Patrzę, odbezpieczony pistolet. Nawet nie zamknąłem oczu, widziałem, jak strzelił Józkowi w tył głowy. Drgawka, koniec, leży. Powiedział tylko do mnie, abym trupa zabrał do grobu, bo został już wykopany, obok na posesji. Kto wykopał? Więźniowie, a może i miejscowa ludność. Widziałem, jak 2 miejscowych Niemców patrzyło, kiedy składam wraz z kolegą trupa Józia do ziemi. Widziałem, jak ten Niemiec podszedł i nawet delikatnie usłyszałem, kiedy mówił do SS-owca, żeby się nie martwić, zasypią wszystko ziemią, jest wiosna, posadzą jakieś drzewa. Jak wejdą Amerykanen, to nic nie będą wiedzieć. On tu przysięga na Führera, że nikomu nie powie. Tak, ci zwykli Niemcy, stolarze, kupcy, aptekarze brali udział w zagładzie. A jeżeli nie brali fizycznie, to doskonale o niej wiedzieli i kryli morderców. Ruszamy dalej. Obok maszerują więźniarki. My wyglądamy żałośnie, ale kobiety wyglądały jeszcze gorzej. To żywe trupy z ogolonymi głowami. Boże, człowiek patrzy i myśli sobie, czy to jest w tej grupie, czy idzie moja siostra, moja córka, moja żona, moja matka. Zaciska się gardło jakby kleszczami, łzy napływają do oczu. I do tego jeszcze zgubiłem połówkę chleba, którą sobie racjonowałem. Połówka chleba, zabity Józek, te kobiety jak zombie. Człowiek był wykończony. Doszliśmy do następnego punktu, gdzie ma być odpoczynek. SS-mani rozpalili ogniska, wyciągnęli puszki, konserwy, gotują. Zapachy w nos zaświdrują mózg i idą do żołądka. Człowiek się cały trzęsie. Nam nie pozwalano rozpalić ognisk. Mieliśmy jeszcze kilka surowych ziemniaków. Powiedziałem obok jednemu, że jak pożyczy mi kromkę chleba, pożyczy, bo to jest pożyczka, to jak tylko zorganizuje coś, albo dostanę, albo będzie możliwość, oddam mu 3. Pomyślał trochę, zgodził się. Pożyczył mi kromkę chleba. Byli tacy, którzy podczas marszu próbowali ucieczki. Żadna się nie udała. Jeżeli nawet uciekli w nocy, to nad ranem SS-mani przyprowadzali albo trupy, albo ledwo słaniających się na nogach potwornie skatowanych uciekinierów. Próbowało ucieczki 3 Czechów. SS-mani puścili psy. Pogryzły ich, a resztę kolbami dokończyli siepacze z SS. 5 Rosjan uciekło nad ranem.
Za 2 godziny przyprowadzili ich miejscowi chłopi. SS-mani od razu ich rozstrzelali. Spaliśmy w jakiejś opuszczonej fabryce. Nad ranem kapo krzyknął, że ci, którzy nie mają siły iść dalej, mają ustawić się pod murem, ale mają klęczeć, a ci, którzy mogą iść, ustawić się w kolumnę. SS-mani czuli się bezkarni. Podeszli do kilkunastu klęczących, wszystkich zabili. Nawet ludność cywilna, która wychodziła czasami z chat, zakrywała oczy, bo ci, którzy nie mogli iść, byli przez SS-manów rozstrzeliwani. Mózg rozlatywał się na drodze, lała się krew z szyi, z głowy, z płuc, tam gdzie strzelił, a strzelał sobie czasami jak chciał. Kul mieli pod dostatkiem. Jedynego, czego się bali, to nalotów alianckich. Raz maszerując, słyszymy potworne dudnienie. SS-mani kazali położyć się na ziemi i przywrzeć tak, jakbyśmy byli częścią tej ziemi. Sami też skoczyli do przydrożnych rowów. Leciało kilkanaście bądź kilkadziesiąt maszyn amerykańskich, ciężkich bombowców. Dudniło potwornie. Leżeliśmy i była okazja zjeść trochę wystającej trawy. Głód był potworny. Drugim razem SS-mani wpuścili nas do jakichś stodół, do miasteczka, które było puste. Oni sami siedli w karczmie, a nam kazali spać w stodołach. Jezus, jaka to była ulga położyć się w ciepłym sianie po tylu dniach katorżniczej wędrówki. I tu zdarzył się cud, którego nie jestem w stanie opisać, wspomina pan Wacław. Otóż przyszedł do nas niemiecki rolnik i w 2 dłoniach trzymał kanki pełne mleka. Jego żona trzymała kubki i nalewał po kubku każdemu więźniowi mleka. Świeżego, ciepłego mleka. Jezus, jaka ulga, jaki cud. Myśleliśmy, że wojna się skończyła, a SS-mani uciekli. Nie minęło 2 godziny. Antreten! Los, weiter! Już chrypliwie krzyki tych zniekształconych, krzywych SS-mańskich mord. Ale szeregi topniały. Ci, którzy przyszli, to tylko 60% stanu tego, który nas pilnował. 40% z nich uciekło. Nagle straciło wiarę w swojego Hitlera. Wychodzimy na drogę. Patrzę, jadą samochody Czerwonego Krzyża. Mówię do swojego towarzysza, nie pójdziemy już w tamtym kierunku. Dlaczego tak sądzisz? Jeżeli stamtąd uciekają niemieckie samochody, to tam blisko jest już amerykańskie albo rosyjskie wojsko. Pójdziemy w inny kierunek, chociaż jest mi to wszystko obojętne. Stoi obok SS-man. Ten sam, który zastrzelił Józia. Ale ja jestem już zobojętniały. Podchodzę do niego, znam dobrze niemiecki, i mówię, dokąd tak będziemy maszerować? Ile to będzie jeszcze trwało? Ten SS-man odpowiedział mi bardzo spokojnie, tak jakby komunikował mi najzwyklejszą rzecz. O pogodzie, o słońcu, o czymś zwyczajnie prozaicznym, że na przykład, aby dostać się do tej wsi, należy iść w prawo, a potem w lewo i do końca lasem i dojdę. Odpowiedział, do Flossenburga już nie idziemy. A jak długo będziecie szli? Tak długo, aż wszystkie świnie padniecie. Uśmiechnął się i odszedł. Na naszą grupę tylko 2 ludzi znało niemiecki, ja i mój towarzysz. Żaden z nas nie przetłumaczył tego, co powiedział ten morderca innym. Spadłoby morale, a wszyscy chcieliśmy przeżyć. SS-mani prowadzili nas zawsze bocznymi drogami, a najlepiej drogami, nad którymi rosły drzewa, żeby czasami samolot aliantów nie zabił ich, nie zbombardował, nie zastrzelił. Ale raz idziemy drogą, nad którą nie było drzew i słyszymy warkot. Leci myśliwiec, chyba amerykański. Zaczął strzelać. Pomylił nas z kolumną wojskową. SS-mani ustawili nas w piątki, po bokach oni. Może z wysoka wyglądaliśmy jak niemiecka kolumna wojskowa. Zaczął pruć do nas z broni pokładowej. Na 50
więźniów, którzy szli w kolumnie, tylko ja i 2 przeżyliśmy. Reszta zmasakrowana. Zginęło też 3 SS-manów i 1 pies. SS-mani pokierowali nas drogami w kierunku małych miejscowości. Potem były to już polne drogi. Nagle jeden z towarzyszy kolumny, która dołączyła do nas, mówi mi, że dogadał się z SS-manem, który maszeruje na przedzie, że możemy w piątkę ukryć się w rowie. Czy ja przystaję do tej grupy? Jak wierzyć mordercy? Ale ten wyglądał dobrodusznie. Wąsaty, z brzuszkiem, taki stary żołdak. No to maszerujemy. Oni wskoczyli w 4, ja chciałem do nich doskoczyć, on powiedział halt. Powiedziałem mu, jak? Moment, maszerujemy dalej. Po godzinie mówię mu, że ja już chcę uciekać. Skoro pozwoliłeś im, to pozwól mi. Odpowiedział, będzie taki moment, dam ci znać. Jest już godzina późno wieczorem. Widzę, jak zachodzi słońce, a on wciąż nie daje momentu. Kiedy skręcamy obok kapliczki, kiwnąłem tylko do 2 innych i skoczyliśmy za nią. Myślę, że nas widział, ale nie strzelał. Powędrowała kolumna dalej, razem z nim, a my za tą kapliczką. Jest 23 kwietnia. Po 10 dniach potwornego marszu nagle jestem wolny, ale jestem w kraju, gdzie wszędzie są Niemcy, gdzie są SS-mani. Nie wiem, kiedy przyjdzie wolność taka, że zobaczymy obce wojska. Co robić dalej? Patrzymy, a drogą tą samą, którą szliśmy, maszeruje funkcyjny obozu. Kat, Lager Altester. Podpiera się sękatym drewnem, takim kijem. Pomyśleliśmy sobie, nie damy mu się zapędzić dalej. Jeden z kolegów był fryzjerem, miał schowaną brzytwę. Wyciągnął, zarżniemy, mówi wieprza. Ale on chyba się spodziewał, bo z drogi tylko powiedział nam tak. Nie idźcie tą drogą do tyłu, bo tam maszerują kolejne kolumny i was zastrzelą. Idźcie gdzieś w bok, dalej, jak najdalej od drogi. Auf Wiedersehen, Kameraden. Do widzenia, towarzysze. Pomyślałem sobie, no, towarzysze. Ale odpowiedziałem mu grzecznie, płynną niemiecką mową Auf Wiedersehen, Lager Altester. Poszliśmy do wsi. Tam spotkaliśmy robotników przymusowych, polskich, ukraińskich. Wytulili nas, schowali w stodole, powiedzieli, że lada chwila front się zbliża. Dali jeść. Pojadłem gorącej, dobrej zupy. I tam zostaliśmy w gospodarstwie. Miejscowi Niemcy widzieli, ale o nic nie pytali. Nie mogli pytać, bo wiedzieli, że jeżeli będą pytać, to i my, i robotnicy podrżniemy im gardła. Wolność dopiero nadeszła 2 tygodnie później. 7 maja 1945 roku do tej wsi wkroczyły wojska aliantów. Dowiedziałem się później, jakiś rok po wojnie, że moją kolumnę więźniów SS-mani zaprowadzili na Polanę Leśną. Tam kazali pościągać spodnie i ci, którzy byli żydowskiego pochodzenia, zostali na miejscu zabici. Resztę ustawili w kręgu i mieli siedzieć z zasłoniętymi oczyma i nie rozglądać się. To była już garstka ludzi. A nasi konwojenci rozpieszli się w 4 strony świata. Do dziś żaden z tych morderców nie został ukarany. Dziękujemy, że nas wspieracie. Bez tego nie byłoby szans na żadną opowieść z przeszłości. Ten, kto wspiera kanał, zgarnie bonusy. Na przykład podcasty dodatkowe treści. Oczywiście priorytetowe odpowiedzi na komentarze. Udział w jednej z największych imprez kanału History Story, jakim są urodziny kanału. I oczywiście bonusy w sklepie History Story Shop w zajeździe Hubert, a także wiele jeszcze innych niespodzianek. A na przykład ci, którzy stawiają nam kawę, mogą liczyć na niewielką, małą niespodzianeczkę od całej ekipy kanału History w postaci wlepy, magnesu, pocztówki z autografami, czy jeszcze innych drobiazgów, które wzbogacają waszą kolekcję History Story. Wspierajcie nas, link do wsparcia znajdziecie zawsze w opisie pod filmem.